Dobra, siemanko, w kolejnym odcinku zabieramy Was do największego centrum handlowego z podróbkami, które jest po prostu tutaj w Bangkoku, nazywa się MBK Center. Znajdziecie tam wszystko, to tam za chwilę Wam pokażemy, ale dodatkowo znajdziecie też tam taki jakby targ, dodatkowo znajdziecie sklepy z oryginalnymi rzeczami, jest parę pięter, dokładnie jest 7 i na każdym piętrze znajdziecie coś innego, od ciuchów do elektroniki, do jakichś pamiątek. Zaraz wszystko Wam to pokażemy, także zapraszam na odcinek. Jeśli będziecie chcieli się tutaj dostać, macie do wyboru dwie stacje. Albo tam jest Siam, dokładnie, albo ostatnia stacja metra drugiej linii, czyli MRT. Nie, to jest też BTS, tylko to jest inna linia i to jest National Stadium. Też jest, dokładnie. Wysiadacie, obojętnie w sumie, na której wysiądziecie. Znaczy ta jest bliżej, National Stadium jest bliżej, ale tu się trzeba przesiąść wtedy, jak się jedzie tamtym. No właśnie, dlatego mówię, że jeżeli jedziecie gdzieś na przykład z Asok, z Sukhumvit, no to wygodniej jest Wam wysiąść na Siam i po prostu się przejść, bo myślę, że szybciej zajmie Wam przejście pieszo z tamtej stacji niż zmienianie. Zdecydowanie. Pamiętajcie, że w tym miejscu, w którym jesteśmy właśnie teraz, tu jest bardzo wiele różnych centrów handlowych. Także na pewno, jeśli będziecie chcieli wybierali na zakupy, przyjedźcie właśnie tutaj. No bo znajdziecie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. Wiecie, na Chatuchak też znajdziecie te rzeczy, ale Chatuchak jest otwarty tylko w niedzielę. Chatuchak to jest night market, żeście wiecie. Tak, night market taki największy w Bangkoku, jeden z największych. Ale to jest otwarty tylko w niedzielę. Ten targ, na którym byliśmy wczoraj, jest otwarty codziennie, ale to jest troszeczkę inny. Tutaj znajdziecie naprawdę wszystko. Dokładnie. Dobra, wbijamy do środka. Fryzjera, paznokcie też jak coś. Wszystko znajdziecie. Wbijamy do środka i zaraz Wam pokażemy wszystko, jak wygląda. Dobra, naszą wyprawę po tym centrum handlowym, żeby Wam pokazać, jak tutaj wygląda. Zaczynamy od food courtu, bo musimy zjeść obiad. O, i wiecie, jaką macie fajną możliwość w Tajlandii? To Wam bardzo polecamy. Możecie sobie kupić okładki na paszporty. Dokładnie z Waszym na przykład imionkiem, plus dodatkowo macie dużo tutaj. Ale akurat w tym miejscu mają bardzo mało kolorów, a na innych piętrach znajdziecie dużo więcej. Bardzo dużo. Kosztuje to tylko 100 tajskich batów. Już z jednym tym pinem i z imieniem. I za każde dodatkowe dopłacacie po prostu. No, ten food court tutaj jest naprawdę duży. Na 6. piętrze go znajdziecie. I oczywiście tajskie ceny. Obiadek możecie zjeść za 60 batów, 50, 70, zależy co. Dobra, no to zaczniemy od najniższego piętra, gdzie dużo jest takich stoisk po prostu, które wyglądają, jakbyśmy byli na jakimś targu. Możecie zobaczyć tutaj. Oczywiście normalne sklepy są też, restauracje są, tam macie Starbucksa jeszcze. Mogę Wam coś podpowiedzieć, jak się wybieracie do Tajlandii, to naprawdę taki must have jest biała koszula. Wiecie, często słońce bardzo mocno grzeje, no a jednak biała koszula taka przewiewna się bardzo przydaje i tutaj można kupić za 60 batów fajne białe koszule. Czyli za jakieś 9 zł. No nawet mniej chyba. No. 8,50. Chodź tędy, Ala, może. Tak jak Wam mówiłem, znajdziecie tutaj ciuchy i takie zwykłe po prostu i oczywiście podróbki, ale na podróbki to pójdziemy na dalsze piętro, gdzie tego jest najwięcej. Oczywiście torebki, wszystkie garnitury. Garnitury w Tajlandii uszyją Wam na miarę. Taki fajny, szybki tip dla Was, bo nieraz ludzie podróżują z plecakami na przykład, bo jeszcze nie mają hotelu, albo mają walizkę, bo na przykład musieli wyjść z hotelu, a jeszcze chcieli przyjechać na wakacje, na zakupy, przepraszam. Tutaj dokładnie, gdzie się wchodzi do food courtu, przy schodach macie miejscówkę, gdzie możecie zostawić swoje bagaże, oczywiście płatnie, ale mają tu takie szafeczki, chyba szafeczki, albo po prostu magazyn. Można tam zostawić rzeczy za opłatą, nie musicie dźwigać plecaków czy nosić walizek, można to tutaj zrobić. A jest otwarte od 10 do 10.
No to teraz szybki przerywnik. Jak już wiecie, mam współpracę z firmą lecenowakacje.pl. Muszę Wam trochę wytłumaczyć, jak to wygląda. Możecie tutaj zobaczyć ich stronę, na którą Was serdecznie zapraszam. Macie tutaj różne oferty gotowych wakacji. Możecie także oczywiście znaleźć osobno albo lot, albo hotel. Oni się wszystkim tym zajmują. Znajdują się właśnie wyszukiwaniem najtańszych ofert ze wszystkich. Tylko muszę Wam jedną rzecz podkreślić. Jeśli chcecie skorzystać z ich usługi, musicie najpierw zamówić sobie taką ofertę, żeby oni Wam ją wyszukiwali. Pokażę Wam zaraz właśnie, jak to tutaj wygląda. Tu możecie jeszcze zobaczyć opis. Do każdych tych wyjazdów macie opisy, które możecie też u nich kupić. To akurat Egipt. Dobra, przejdźmy dalej. Tak, tutaj możecie sobie wybrać przelot na przykład plus hotel. Wybieracie dla ilu osób, dodajecie sobie to do koszyka. Tutaj macie cenę, która Was kosztuje za to, ile za ich pracę po prostu. Tyle musicie zapłacić, żeby oni dla Was znaleźli najlepsze oferty i najtańsze. No i tutaj sobie później przechodzicie do płatności, płacicie i wtedy oni się wszystkim zajmują. Bardzo Wam polecam tą stronę. Są to moi znajomi, także wszystko jest legitne, prawdziwe. No i zapraszam do współpracy. Dzięki wielkie. No, także wiecie, że znajdziecie tu też kosmetyki. Na przykład ten sklep Ala bardzo, bardzo poleca. Tak, dziewczyny, jeżeli chcecie zrobić sobie fajne zakupy takie kosmetyczne, pamiętajcie, że marki jakieś koreańskie, japońskie są bardzo dobre kosmetyki. Tutaj w Tajlandii są dużo, dużo tańsze. Więc jak ktoś się interesuje, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi z koreańskimi kosmetykami. Tutaj jest bardzo fajny sklep. Międzynarodowe marki też są, no więc polecam. Galerii handlowej. W środku w galerii znajdziecie też taki mini night market. A to praktycznie w każdej galerii. No, gdzie możecie sobie kupić po prostu wszystko świeże, jakbyście byli na jakimś markeciku. O, ja bym coś zjadła. Tutaj widzicie torby. Znaczy torebki możecie kupić. Wspominałeś, Czy co? że bardzo popularne jest tutaj ogólnie dużo osób, które się zajmuje branżą jubilerską, przyjeżdża do Tajlandii, kupuje taniej i sprzedaje drożej, bo to jest bardzo dobra jakość biżuterii. Więc myślę, że to też jest tak, przynajmniej dla kobiet, ale niekoniecznie, bo na przykład Dawid też ostatnio sobie kupił jakiś tam sygnał, jakąś tam bransoletkę. No ale to pójdziemy na piętro, które jest z tym związane i Wam dobra, pokażemy. to na No. razie. Zaraz Wam pokażemy całe piętro. Lecimy na kolejne piętro. Tego wszystko jest tak dużo, że no nie dam rady Wam pokazać wszystkiego, ale pokażemy Wam takie najważniejsze rzeczy, które możecie tutaj dostać, bo naprawdę bardzo dużo zapytań dostaję. Jak ktoś jest w Bangkoku, gdzie się wybrać na zakupy, gdzie można znaleźć praktycznie wszystko, co chce się tutaj kupić w dobrych cenach, a właśnie to wszystko dostaniecie tutaj w MBK. Musicie się targować, bo ostatnio napisała do mnie dziewczyna, że Boże, jak to jest drogo. Słuchajcie, oni bardzo często mówią, mam przynajmniej 2 razy wyższą cenę na początku. Tak. Więc pamiętajcie, że w Tajlandii targowanie się to nie jest nic złego, to nie jest żadne cebulactwo. Oni nawet lubią, jak się z nimi targujesz tak na śmiesznie. No, tylko pamiętajcie, że to nie we wszystkich sklepach się można totalnie targować. W takim miejscu, jak na przykład jest biżuteria z określonymi cenami, no to raczej Też, nie. ale możecie trafić na przeceny tam. Ale takie jak macie na przykład, wiecie, takie małe stoiska, które są praktycznie wszędzie i nie macie ustalonych cen z góry, tylko pytacie o cenę. Ktoś Wam nagle robi tak i mówi tyle, to wiadomo, że... więcej. Tak. I jeszcze jedna sprawa, o której pamiętajcie. Wy dla nich wyglądacie jak Rosjanie. Oni cały czas będą myśleli, że Wy jesteście z Rosji i że macie kupę pieniędzy. Także od razu mówcie, że jesteście z Polski i że się chcecie targować. Nie będę wiedzieli, gdzie jest Polska, nie wszyscy. No nie wszyscy, ale najważniejsze, żeście mówili no Rosia. To jest najważniejsze. Macie też sklepy z pamiątkami oczywiście. Patrzcie, jakie fajne zrobione miseczki z kokosa. Z kokosa. Prześliczne. Uważam, że to jest bardzo fajny prezent, jak macie bagaż. Sobie owsiankę później albo... Tak. Albo mydełko w kształcie, wiecie czego? Jedwabne chustki różne z jedwabiu. Spodnie słonie, ale to są akurat bardzo drogie. Bo te same spodnie możecie kupić za 150 tajskich batów. Bez targowania się. Bez targowania, no. Różne figurki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, żeby sobie przywieźć z Tajlandii na pamiątkę. Oczywiście znajdziecie też okulary. Wybieracie się do tego centrum handlowego i idziecie na przykład z kobietą, żoną lub... I koniec, jesteście skończeni. Tak, zajmijcie, to tak poświęćcie cały dzień, albo 2. Nie no, ale tak naprawdę parę godzin potrzebujecie.
W Tajlandii bardzo fajne są naturalne kosmetyki, różne ziołowe rzeczy. Bardzo fajne są też sztywcy takie do przytykania nosa. No, ale to w aptece najlepiej brać. Maść tygrysia, bardzo tania w 7-Eleven, to jest też super pamiątka. Ona jest dobra na wszystko, na ugryzienia komara, na ból, na jakieś choroby. Macie też punkty tutaj, w których robią czapki, koszulki i tak dalej. Przychodzicie, wymyślacie sobie logo, hello, i wam wszystko wydrukują na miejscu. Zajmuje to przeważnie godzinkę albo dwie i macie gotowe. Za nami fryzjer, paznokcie. Także dziewczyny będziecie chciały zrobić sobie coś beauty, zrobicie tutaj. Na górze też były masaże, z tego co wiem. A to jest fajne, bo to jest właśnie w samym centrum, wiecie, nie musicie nigdzie jechać, bo tutaj no bardzo często po prostu jesteście w okolicy, jak coś zwiedzacie, więc warto. Dobra, wjeżdżamy na drugie piętro i tutaj to się dopiero zaczyna targ. O, peruki, włosy. Do czepki można kupić. Dobra, jest tu bardzo dużo takich sklepów, jakie właśnie za mną, z czepami bardzo dobrych marek, jak Philippe Plein, Armani, Louis Vuitton. Nie są ciuchy tych marek, tylko to są podróbki. Podróbki, no tak, no podróbki, ale podróbki bardzo dobrej jakości, które możecie właśnie tutaj znaleźć w centrum handlowym. I takich sklepów w całym centrum znajdziecie bardzo dużo, z 30 to myślę, że spokojnie. Szaliczki Louis Vuitton. Tutaj na trzecim piętrze właśnie, tutaj macie cała prawa strona. To jest taki już totalny targ z pamiątkami i z ciuchami, z podróbkami, ale tych takich firm, nie mogę powiedzieć mniejszych, ale nie tych takich, których na przykład tutaj macie Adidasa, Nike'a i tak dalej. Albo ręcznie robione takie pamiątki są akurat bardzo ładne, takie handmade. I można bardzo tanio kupić tutaj walizki. Ja kupiłam te dwie super walizki w naprawdę super cenie. Tutaj praktycznie można wszystko tanio kupić. Tylko po prostu zwykłe takie no-name. No ale co do garniturów jeszcze wam powiem, bo też dużo tych sklepów tu znajdziecie. To naprawdę przyjeżdżacie i szyją wam totalnie jakie chcecie ładne i bardzo dobre ceny mają. Bardzo, bardzo. I też jakościowo bardzo dobre są. Buty znajdziecie też oczywiście. Przeważnie musicie liczyć, że za parę butów trzeba zapłacić około 1000 tajskich batów. Czasem mniej, czasem więcej, ale 1000 to jest taka rozsądna cena, którą można dać. Torebeczki z Prady, Louis Vuitton, portfele, no, spodenki Muay Thai. Thank you. Zobaczcie. Majciochy możecie sobie kupić za 100 tajskich batów za parę albo 6 za 500. Jakościowo są naprawdę dobre. O, za mną były koszule, które uwielbiam tutaj nosić, ale pamiętajcie, najlepsze koszule znajdziecie na Pipi. Tam za 250 tajskich batów, czyli około troszkę ponad 30 zł. To jest bardzo rozsądna cena, a zawsze mają najlepsze kolory, najlepsze wzory. I w ogóle Pipi to jest takie miejsce, które trzeba odwiedzić. Jak jesteście w Tajlandii, musicie obowiązkowo pojechać na Pipi. Nie ma co. No to ja mogę tylko jeszcze dodać dla babskiej części, że jak chcecie pójść na takie babskie zakupy, to jeszcze bardzo polecam Platinum Fashion Mall. Tam jest raj, jeśli chodzi o fajne ciuszki. Hello Kitty. Widzicie tutaj rzeczywiście podróbki zegarków. To bardzo, bardzo dużo jest różnych. Co do ceny zaraz zapytam się. Hugo Bossa za 400 zł zegarek. Co kupujesz? Ty nie nosisz zegarków. Nie noszę zegarków, właśnie to jest ten problem. Że to nie dla mnie. Dla mnie mi to przeszkadza, jak mam na ręce. A ogólnie ceny są podobne, czy... Myślę, że tak. A... Rolex? How much is it like? Around for the Rolex. Huh? Around. What's the price for the Rolex?
Which model you want, I said. Why you have Rolex? No, za Rolexa mi powiedział 500 zł. Spokojnie byście jeszcze targowali. To jest tyle tych stoisk dookoła. I to jest więcej czy mniej niż na Phuket? Bo ja nie pamiętam, ile było na Phuket. Nie, na Phuket było więcej, było taniej. Tu przeważnie można taniej znaleźć. Tak, wiecie, jak na Phuket też zależy, jak podejdziecie i do kogo podejdziecie. I czy chcecie na przykład te zegarki, które widać, czy chcecie wejść do pomieszczenia, które mają z tyłu schowane, do tego secret roomu i tam możecie znaleźć takie już naprawdę bardzo dobre kopie, ale one są oczywiście droższe jeszcze. Tutaj jeszcze więcej zegarków. Zegarki tu znajdziecie w bardzo, bardzo wielu miejscach. Tylko, że mam jeszcze popularne rzeczy, które kupują właśnie turyści przy wyjeździe z Tajlandii. No, na pamiątkę, na przykład pamiątkę. rodzinie spróbować dać, Tak, nie? na przykład macie suszonego duriana, Jak tu są chipsy z duriana jak akurat. nie lubicie waszej rodziny na przykład, to możecie kupić cukierki durianowe. Nie no, żartuję, ja mojej rodzinie przywiozłam, ale ich kocham. Tak, tutaj macie suszone mango jest, ananas, kiwi. W ogóle no, dużo tu różnych takich. Dużo różnych fajnych rzeczy. Wejdziecie na 3. piętro, znajdziecie praktycznie pół piętra, albo może 1/3 z biżuterią. Ze złotem, srebrem, z diamentami. Biżuteria jest oryginalna tutaj. Jakbyście szukali pierścionków lub obrączek, też znajdziecie. Ja mój pierścionek kupowałem. Chciałam powiedzieć Tak. takim, tak? No on nie tutaj, na Phuket akurat kupowałem w centrum handlowym, ale w jednym z takich stoisk. Tutaj naprawdę są bardzo dobrej jakości. Biżuteria jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Bardzo ładnie wygląda, jest bardzo ładnie zrobiona. Naprawdę. Jeżeli Właśnie. ktoś z was nie widział serialu Wąż, to nadróbcie to. To jest świetny serial pokazujący życie tego mordercy. Jakiego? Do tego, co w Katmandu siedział i ostatnio wyszedł. Nie będę jaką miał na nazwisko, Jezu. No i wchodzimy na 4. piętro i 4. piętro to jest elektronika, czyli to, co w Azji chyba jest najlepsze. Znajdziecie tu też miejsca, gdzie można kupić, znaczy w wielu miejscach można kupić oryginalne iPhony, ale też są sklepy normalnie, tak jakby Apple, jak będziecie chcieli z gwarancją, no to zdecydowanie lepiej. I co jest najlepsze, że jeżeli kupujecie tu iPhone'a, kupicie go dużo, a pójdziemy w sumie zapytać, po ile tu mają, kupicie go taniej niż w Polsce czy w Europie, plus dodatkowo jeszcze przy wyjeździe dostaniecie 8 albo 9% zwrotu podatku za zakup. Tylko musicie się oczywiście ubiegać o papiery, że chcecie takie coś. I na lotnisku trzeba iść do 2 punktów. Najpierw przed odprawą, później po odprawie odebrać pieniądze. I zaoszczędzicie. Bardzo. No. Bo jeżeli tego nie załatwicie przed wejściem na lotnisko, to już nie dostaniecie zwrotu. Tak. Patrzcie, tutaj macie cenę na przykład za 14 Pro, który ma niesamowity aparat, za niedługo będziemy zamieniać właśnie, żeby do nagrywania filmów. 40, za 128 giga, 41 900 i resztę cen widzicie. Dodatkowo z tego możecie sobie jeszcze odjąć ten podatek i go odzyskać. A patrzcie, jaka jest różnica jakości w kamerze, przedniej choćby. Wow! No, jest naprawdę. A jeszcze druga kamera to już w ogóle, a weź odwróć. Druga aż może nie aż tak. No ale też jest. Sprawdziłem teraz, jaka jest różnica ceny między iPhone'em, którego można kupić na przykład w Polsce na Allegro, a tego, którego można tutaj kupić w sklepie. No to cena była tam mniej więcej około 6,5 tysiąca, 6,400, 6,500. Tutaj wychodzi za 42 tysiące batów, to wychodzi 5,5 tysiąca, czyli już macie 1000 taniej. Plus od tego jeszcze odejmujecie kolejne 500 zł za zwrot podatku, który dostaniecie na lotnisku i wychodzi Wam 5000. Czyli macie 1500 zł taniej niż w Polsce ten sam sprzęt. I to nie tylko jest tak tutaj z iPhone'ami, oczywiście z całym innym sprzętem też, z jakimiś aparatami, z kamerami, wszystkim tym, co tak na przykład byście potrzebowali, chcielibyście kupić podczas podróży, jakieś kamerki GoPro, ale iPhone akurat ja kupuję, bo korzystam z iPhone'a jak kręcę, jak nagrywam filmy, bo wiele osób się też pytało, czym nagrywam. Nagrywam iPhone'em 13 Pro,
nie żadną profesjonalną kamerą. Myślę, że telefony już mają teraz takie dobre kamery, że nie trzeba dźwigać przy sobie nie wiadomo jakiego sprzętu. Ale już niedługo zmieniam na 14 Pro, nie mogę doczekać, bo zależy mi na tym, żeby filmy miały jeszcze lepszą jakość i żeby jeszcze lepiej Wam się oglądało. Tak jak Wam mówiłem, to piętro całe jest praktycznie poświęcone elektronice. No i oczywiście wszystkimi bajerami, które są z tym związane. Jakieś obwodowe na telefony, kamerki, iWatche możecie kupić, jakieś iPady. Też możecie naprawić, takie bary macie. Tak samo możecie też naprawić sprzęt, jeśli Wam się zepsuje, jakiś telefon Wam się popsuł, szybko rozbyła, cokolwiek, tutaj przychodzicie, mają tutaj serwisy i naprawiają. No, aparaty są. Wydaje mi się, że praktycznie nie ma rzeczy, której tutaj nie znajdziecie. Jeszcze co do telefonów, bo też dostaję dużo zapytań naprawdę, jak ktoś przyjeżdża tutaj, jaką sieć wybrać. My zdecydowanie polecamy AIS. AIS-y, takie zielone. Jest to sieć, która najlepiej odbiera, wszędzie można, no wszędzie po prostu jest praktycznie zasięg. Nawet jak byliśmy na Kaosok, gdzie tam nikomu nie działał telefon, ale miała wtedy AIS i jej działał, bez problemu. Także... Ale teraz jestem głupia i od miesiąca się męczę z tru, bo akurat kupiłam, a wiecie jak to jest, to jest tak jak robisz, jak budujesz dom albo robisz remont i wkręcasz żarówkę i nie masz lampki, to później z tą żarówką przez kilka lat mieszkasz. Tak, no ale wiecie jak to jest, 40 zł na nową kartę z internetem wydać? Po co? Lepiej się męczyć ze słabym internetem. Ale to chodzi, wiesz, cały czas dobra, później. Nie, ale zdecydowanie polecam AIS. Pakiet na nielimitowany internet macie za 300 tajskich batów na miesiąc, czyli jakieś 39 zł. Tylko pamiętajcie, że jak kupujecie na lotnisku, zapłacicie 100 zł, a nie 40. Ale też nie ma AIS w 7-Eleven. Więc możecie kupić AIS ale w nie, Big C. Family Mart jest tam chyba, normalnie. Tak, no to może nie, w Family Marcie może jest, w 7-Eleven na pewno nie ma, ale za to jest w Big C, w Tesco jest, no i ogólnie w takich sklepach. Sklepy autoryzowane, dokładnie. No. Kolejne piętro, to tutaj bardziej kupicie meble, co pewnie Was nie interesuje za bardzo. Jakbyście chcieli kupić kanapę do Polski, to tak, ale dobrą podpowiedzią jest to, że na 5. piętrze znajdziecie pocztę. Jakbyście chcieli wysłać sobie pocztówki, będziecie akurat tutaj, albo zostawicie to na ostatnią chwilę, tak zawsze jak my zostawiamy i później wysyłamy z innego kraju, to macie możliwość sobie tutaj kupić. O, i tutaj na tym piętrze też jest właśnie dużo sklepów ze sprzętem, takim właśnie jak kamery. Tam głównie na dole były telefony i akcesoria do telefonów. Tutaj jest trochę więcej. Ej, tu może kupię. Patrz, są te mikrofony. Dawaj, kupujemy, o Boże. Dzisiaj mój kanał przechodzi totalną zmianę i kupujemy mikrofony. Chociaż ja uważam, że w większości przypadków ich nie potrzebujemy. Możecie obstawiać, ile czasu Piotrek ich nie zgubi. No parę już zgubiłem. Nie, ale musimy kupić takie bezprzewodowe. Które to są? Takie. Drogie są. Znalazłem idealny mikrofon, który się nada do kręcenia moich vlogów, żeby było wszystko słychać i wiatru nie było słychać. Tak Taki na Antarktydę trzeba było wziąć. O, będziemy sobie z takim chodzić. Idealny. Nie, tak naprawdę ten sklep cały się praktycznie chyba tym zajmuje, bo są wszędzie te mikrofony. I bardzo się cieszę, że tu akurat trafiliśmy. O, tak się to wpina i tyle? Tak, no. Tylko trzeba je włączyć. A, okej. Pochwalę Wam się nowym sprzętem, jaki kupiliśmy. No, zdecydowanie teraz będzie można troszkę inaczej jeszcze nagrywać i ulepszyć te filmy. Za niedługo jeszcze zmieniamy telefony, żeby kamera była jeszcze lepsza. Idziemy level w górę. Dobra, teraz testujemy nasz sprzęcior. Dziala jest tak daleko, normalny mikrofon w życiu by jej nie złapał. Zobaczymy, te 4 ją złapie. Zobaczymy, powiedz coś. czy to działa. Cały czas coś mówię. Dobra, i zaraz zobaczymy, jak to działa. No, także teraz się nie musimy przejmować tym, że na przykład albo będzie jej za daleko, albo będzie z boku i nie będzie jej słychać. Może być dużo, dużo dalej. Dalej już być nie mogę, bo już się nie da. Może być jeszcze dalej. I będzie ją słychać. Co nie? Co? Mówię, że będziesz daleko i nie można cię słychać. Apulka. Idziemy jeszcze w jedno miejsce i będziemy w sumie kończyć. Bo trzeba się zbierać, bo zaraz lecę na Phuket.
O, ale jeszcze a propos, na przykład jak ktoś z Was się rozgląda za aparatami, to my swój kupowaliśmy tutaj w Big Camera. Bardzo polecamy. Bardzo dobry sprzęt mają. I jest na przykład, tam jest Big Camera, Tak, i tu. a tutaj konkurencja, druga Big Camera. Ale nie, to nie konkurencja, to jest to samo, No, ale to fajnie właśnie można tutaj zaoszczędzić, biorąc ten tax refund, bo to jest kilka, jak kupujecie sprzęt za kilka tysięcy złotych, no to kilkaset złotych dostajecie zwrotu. Tak. Dobra, musimy potestować parę rzeczy. Testujemy. Do sutka. Żartuję. Przy sutku. Chcę zobaczyć, dlaczego tak czeszczał. Bo to jest dobry sprzęt i nie powinien być taki Nie zagłuszony za dźwięk. 1500 złotych. Tak. No. I rozwiązaliśmy zagadkę, po prostu go miałem za blisko i dlatego chyba za bardzo w niego dmuchałem i taki był dźwięk. A teraz jest wszystko petarda. No. Gdzie idziemy jeszcze? Ja bym coś zjadła. Normalne. Nie zdziwiło mnie to. Nie, no bo już Ani czas. trochę. Dobra, chodźmy na dół może jeszcze do restauracji jakiegoś albo na street food zjemy i trzeba jechać. Tak. Testowanie nowego sprzętu. Dobra, no to teraz sprawdzimy, jak właśnie będę tak daleko. Będziemy po prostu mówić, ale będzie nagrywała z takiej perspektywy. Zobaczymy. Też parę osób mi pytało właśnie w sprawie mikrofonu, jakie używamy. Wcześniej, że to nie miałem pojęcia. Ale ty śmiesznie teraz wygląda, jak tak idziesz i sobie gadasz do Trochę siebie. inaczej. Stanę tam dalej. How much is for iPhone 14 Pro? Ah, it's here. Okay. But this is Pro Max. Do you have normal Pro? This one is Pro Max. I don't want a Max. $43,500. Okej, thank you. No to ta pani miała drożej nawet niż w sklepie. No to teraz jak mamy już takie mikrofony, to teraz trzeba tylko wymyślić jakieś fajne, ciekawe odcinki. Tak. Skamy wam nagramy. Dokładnie. O, to jest, skamy to jest podstawowa rzecz, ale to będziemy musieli wrócić do Bangkoku, bo w Bangkoku to się najbardziej... Chociaż na Phuket też się to zdarza. Ale w Bangkoku, no ale to możemy to Ale w zrobić. Bangkoku tuk-tuk za 2 godziny, za 50 batów to jest jeden z większych skamów, jakie chyba w ogóle są tutaj. I jedziecie do 5 różnych sklepów, po drodze oczywiście, gdzie oni z każdego sklepu, w którym coś kupicie, mają swoją prowizję. To jest tu aż z drugiej strony, no. To jest tutaj aż nie fajne, ale tak to działa. Ej, wiecie, jaka to jest fajna zajawka? To jest tak, jak się dostanie nową zabawkę albo kupi się jakiś nowy ten. Tak. A jeszcze trzeba miesiąc poczekać na nowe telefony, już w ogóle będzie super. No. Ale same mikrofony już bardzo dużo zrobią. I to jest fajne, wiecie, bo nieraz było problemem podejść do ludzi, że z boku ktoś podchodził z kamerą i tak dalej. No, nie wychodziło Oni się to nie zawsze. zgadzali się Tak. też, żeby ich kamerować, nie? A tak, to jak ktoś będzie z boku, z ukrycia kręcił, a po prostu będzie słychać dobry dźwięk, to naprawdę dużo teraz zmieni. Nie wiem, dla mnie to dziwnie brzmi. Dajcie mi znać, ktoś tu się zna. Czy mikrofony tak mają powinno być być. ustawione na mono czy stereo? Bo ja nie wiem, co znaczy jedno ani drugie. Także jak ktoś z Was się zna, dajcie znać, co się ustawia na mikrofonach. Bo na pewno ktoś mnie tutaj ogląda, co się na tym zna. Bo jeszcze jest szansa, żeby zwrócić, nie? Właśnie. No to dobra, to było na tyle. To jeszcze nie będzie koniec odcinka, bo jeszcze na pewno Wam coś trochę pokażę później. Ale to będzie na tyle z MBK, z miejsca, w którym możecie znaleźć naprawdę wszystko, czego potrzebujecie. Wiadomo, znajdziecie w Bangkoku dużo bardziej ekskluzywne centra handlowe, w których znajdziecie niesamowite rzeczy. Na przykład jednym z najdroższych centrów jest Siam Paragon, który jest przy rzece. Można tam dopłynąć prywatną łódką, która tylko dopływa właśnie tam lub po prostu dojechać taksą. Ale tam tu macie same drogie sklepy, same najdroższych marek i na dole też fajny taki jakby markecie. Co? Nie, bo myślałam, że Ci chodzi o Icon Siam, że tam się płynie rzeką. A nie Siam Paragon? Siam Paragon jest tutaj. A, sorry, Icon Siam chciałem powiedzieć. No ładnie. Widzicie Jeszcze właśnie, co? właśnie widzicie, dlatego współpracujemy razem z Alą, bo ona to zębie lepiej niż ja. Ona tu mieszka, a nie ja. No, ale o to właśnie chodziło. Czyli Icon Siam. Bardzo bogate centrum, ale jak będziecie szukać normalnych rzeczy, pamiątek, tanich ciuchów lub będziecie chciał sobie kupić podróby, tutaj je znajdziecie. Albo Terminal 21 też jest fajnym miejscem. Tak, Jest bardzo fajnym. Terminal 21 znajdziecie najlepszy i najtańszy food court. Takie taniego jedzenia jak tam nie znajdziecie nigdzie indziej. Tam po 35-40 batów wiecie praktycznie wszystko. Także bardzo, bardzo polecam. Tutaj już trzeba było dać trochę drożej, bo tak kosztowało około 60. Co i tak dalej jest tanio oczywiście, ale tam jest najtaniej.
No i teraz jak wychodzicie z zakupami z centrum handlowego, to już każdy widzi was zarobek jako turystów. Pamiętajcie, zawsze taksówka, mówcie, że mają włączać taksimetr. Tuk-tuki, oczywiście najdrożej tu jest, typowo turystyczna rzecz, ale taksówka zawsze ma taksimetr włączyć. I wtedy dojedziecie za bardzo, bardzo tanie pieniądze. Teraz pan się zatrzyma, zaproponował mi, że za 300 mnie zawiezie. Ja mówię nie, taksimetr. No i na taksometrze wyszło 180 batów, czyli 120 do przodu. No i tam zawsze trzeba dopłacić jeszcze za autostradę, bo zależy o której godzinie jedziecie. Jak bardzo wcześnie albo późno, to luzik to nie trzeba jechać autostradą. Ale jak w godzinach dziennych takich, że są korki, to zdecydowanie lepiej dopłacić 10 zł i jechać autostradą dużo szybciej. No i też do samolotu. 2 tygodnie mnie w sumie nie było na Phuket, chyba ponad trochę 2 tygodnie. Tak w paru miejscach byliśmy. Całkiem fajna przygoda była, szczególnie końcówka. Jak miałem być w Laosie, niestety się nie udało. No ale cóż. No dzisiaj jest wtorek wieczór, a w czwartek wieczorem znowu muszę do Bangkoku wracać, bo w piątek już mam spotkanie w ambasadzie. Muszę załatwiać nowy paszport. Fajnie mi ktoś podpowiedział, że można sobie zamówić z większą ilością stron. Taki, nie wiem czy to się mówi rozszerzony, czy no taki większy po prostu trochę. I będę starał się to załatwić. Oby się udało. No bo tak w sumie zmienię co chwilę nowy paszport. Ten w sumie miałem 2,5 roku, jakoś tak, i pełniutki. No, także dobrze jakby mi dali więcej stron. No, dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Zostawcie subskrypcję. You must think that I'm a restless case because I ran away, because I ran away.